Już idę. Ze mną chcesz pogrywać? Czego chcesz? Ty to trzymasz. Mów! Ale co? Ty mnie wygrasz, dziwko. Albo mi powiesz, albo cię zajebie i sam poszukam. No to teraz się zabawimy. Zostaw mnie! I będzie bolało. Rafał, kończę na dzisiaj. Zajrzę jeszcze do Agaty po drodze. Do szpitala. Jak z nią? No, utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej, ale lekarze nie mówią za wiele. To twoje? Dawaj to. No nie chwaliłeś się, Rafał. To materiał ze śledztwa. Do śledztwa? A którego śledztwa? Ciebie nie dotyczy. Umyłeś ręce. Karoliny Wolskiej, co? Kto jest w ciąży? Zabójczyni. Skąd wiesz? Próbowałem ją po tym zdjęciu namierzyć. Ale była u tego lekarza tylko raz, zapłaciła gotówką i więcej się nie pojawiła. A skąd masz to zdjęcie? Nie interesuj się, Potoczny. Jedź do szpitala. To niedobrze, że dali ci tę sprawę Wolskiej, wiesz? To może ty ją prowadzisz? Ja nie mogę, wiesz o tym. Jestem tylko dzielnicowym i za wysokie progi. O, Potoczny, dobrze, że jeszcze jesteś. O nie, nie, ja już kochany wychodzę. Ale nie mam kogo wysłać. A ludność zgłasza libację na skwerku. O, widzisz? Widzisz, jakie mam kompetencje? No pojedź. Naprawdę nie mam ludzi. Gdzie ta libacja? W parku przy placu zabaw. Taką mam robotę, do tego mnie wysyłają. Libację. Na razie. Ja mam się odpierdolić? Wystarczy na dziś. Co pizdę drzesz, Iska? Ludzie przed tobą uciekają. A niech uciekają. A ty do domu już, bo dzieciaki same siedzą w domu. Dokończę tylko. Ja ci dokończę. Spokój, spokój! Aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Co tu się dzieje? Nie pana sprawa. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, przecież widzę awantura. Picie w miejscu publicznym. Ona gębę drze. A ja po pracy chciałem piwko walnąć. Nie można? Można. W domu. Widzi pan, gdzie jesteśmy? W parku. A co tam jest? Plac zabaw dla dzieci, nie? Sporo będzie kosztować pana to piwko. Dokumenty poproszę. Ale mandat za co? Widzisz, debilu? Nie pokażę żadnych dokumentów i żadnego mandatu płacić nie będę. Nawet pijany nie jestem. 3 piwka walnąłem. Jak pan woli, wezwiemy patrol, sprawdzimy pana na alkomacie, pojedziemy sobie na izbę, potem na komendę. Drogo to będzie. Ale jak drogo? No daj mu ten dowód, kiepie. Co za kraj, ja pierdolę. Panie władzo, ja nic nie piłam, niech mnie pan puści, bo dzieciaki same w domu siedzą. Jak to same w domu siedzą? Normalnie. Matka zostawiła w mieszkaniu 2 dzieci. Młodsze miało niespełna pół roku i podobno spało, jak wychodziła. To oznaczało, że dalsze czynności musiałem przeprowadzić również w ich mieszkaniu. Panie dzielnicowy, pan daruje ten mandat, co? No przecież nie ma za co żyć, no jak jeszcze by 100 czy 2 przyszło zapłacić, to ja już nie wiem. Już mówiłem, awantura i picie w miejscu publicznym to poważne wykroczenie.
Ale ja tylko męża chciałam do domu ściągnąć. Wkurzyłam się, bo tylko traci kasę na piwo, w domu nie pomaga i tylko z tymi ochlejami przesiaduje. Co ty gadasz? Jakimi ochlejami? Bardzo pana proszę. Wie pani co? Tym razem będzie pouczenie. Ale jeżeli następnym razem coś takiego się powtórzy, to No nie powtórzę się. Ja go przypilnuję. niech pani zajmie się dziećmi. Nie zostawia ich bez opieki. Jeżeli cokolwiek by się stało, to będą dużo poważniejsze konsekwencje. A to Alan. No, on tak zawsze, to normalne. To niech pani idzie do niego, on tak płacze. Nie trzeba, tam jest Kaśka, poradzi sobie. Kaśka, No, córka, ma 10 lat, ale jest bardzo zaradna. to 10-letnia córka opiekuje się tym niemowlakiem? Do sklepu pójdę. Kupię do picia coś. Widzi pan i tyle ja mam pomocy. Dobrze, niech pani zajmie się dziećmi, ale przyjdę jutro. I porozmawiamy sobie o zostawianiu dzieci bez opieki. Do widzenia. Widzenia. Niektórzy rodzice nie widzą nic złego w tym, że zostawiają dzieci same albo pod opieką niewiele starszego rodzeństwa. Myślą, że wychodzą na chwilę, ale nie mają zupełnie świadomości, że ta chwila może skończyć się tragedią. Morderca! Morderca na dzielnicy! Gdzie tym razem? Kogo zabił? A nikogo, obezwładniłem go i zarekwirowałem broń. Panie Kazimierzu, prima aprilis to już był. Ta. A ten morderca to ma 8 lat i bawi się w kowboja. A konia na biegunach gdzieś pan uwiązał? Przed komisariatem. Bardzo śmiertelnie poważna sprawa, wbrew pozorom. Tak? A gdzie jest ten morderca, co? A zwiał, ale bez broni. Dorosły mężczyzna, silny, wielki i agresywny. Do ludzi na ulicy mierzył. No, blady strach padł na mieszkańców. Pan ich sam zapyta, pani dzielnico. Bali się plastikowego pistoletu. A kto widział, że plastikowy? No i jak go pan obezwładnił, tego mordercę? A normalnie zaszedłem od tyłu i cap, no ale się wyrwał i zwiał i tyle go widziałem. No i bardzo zwinny jest, jak komandos jakiś. Panie Kazimierzu, przecież tym nie może nikomu zrobić krzywdy. A tu jest pan w błędzie, panie dzielnicowy. A jakby ktoś zawału dostał, co? Pan go nie widział. A jak następnym razem przyjdzie z prawdziwą bronią? Panie Kazimierzu, pan to zabierze i porozmawiamy sobie na spacerze. Zapraszam. No, już. A moje przypuszczenia się potwierdziły. Na miejscu rzekomej zbrodni była cisza i spokój. Nikt nie widział groźnego napastnika. No i pan Kaziu był niepocieszony, że nie wszcząłem szeroko zakrojonych poszukiwań. Ale musiałem pilnie złożyć komuś wizytę. Otworzyć! Policja! Otwierać! Co się dzieje? Co się stało? Poparzyłam się! Chciałam wszystkich sobie zrobić! Spokojnie, gdzie są rodzice? Nie wiem, gdzieś wyszli! Trzeba to schłodzić. Spokojnie. Powolutku. Powolutku. Spokojnie. Trzymaj tak. Trzymaj drugą rączką. Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. 00 do 05. Prześlijcie mi natychmiast karetkę na Gałczyńskiego 18. Dziecko z poparzoną rączką. Wysyłam, zostań na miejscu. Tak, czekam. Ała! Gdzie jest to drugie dziecko? Nie wiem! Spokojnie, spokojnie. Oparzenia córki są bardzo poważne. Będą państwo musieli pojechać do niej do szpitala.
Ja muszę pojechać do matki. Zostawiłam tam syna, a ściągnęłam za mało mleka. Rano muszę go nakarmić. No to ja do Kaśki pójdę. A dlaczego państwo zostawili dziecko bez opieki? Dostaliśmy fuchę. Tu niedaleko w parku. Sprzątanie. Każdy grosz się liczy. Kasia nie miała nic robić w kuchni. Ja jej zabroniłam. Czy my pójdziemy do więzienia? Czekają państwa zarzuty z artykułu 160 kodeksu karnego. Grozi państwu do 5 lat więzienia. Przecież myśmy nic nie zrobili. Kolejny raz zostawiliście państwo dziecko bez opieki. Naraziliście je bezpośrednio na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. I to ma być nic? Dobrze. Pan pojedzie do córki do szpitala. A z panią pojedziemy do syna. Muszę wiedzieć, czy rzeczywiście jest pod opieką. Radiowozem? Tak, a potem pojedziemy na komisariat i złoży pani zeznania. Ale przecież ja już wszystko powiedziałam. Ja bym nigdy nie zostawiła niemowlaka samego. Porozmawiamy sobie na komisariacie. Mamo! Mamo! Jesteś? Mamo! Boże! Boże, ratunku! Wyjdźmy stąd. Ona nie żyje. Musimy stąd wyjść. Ratuj ją! Mówię, że ona nie żyje. Alan, gdzie jest mój synek? Musimy wyjść, nie możemy zatrzeć śladu. Musisz Bardzo proszę. znaleźć mojego synka. Bardzo proszę, wyjdźmy stąd. Ty się zabił. Porwał Alana. Czy to znaczy, że on też nie żyje? Zgon nastąpił jakieś 3-4 godziny temu. Wygląda na to, że Renatka została uduszona. Ale przed czy po gwałcie? Trudno powiedzieć, ale na pościeli są ślady biologiczne, w tym nasienia. No dobra, zbierajcie co się da. Z taką ilością DNA sprawcę mamy na widelcu. Tak, pod warunkiem, że będziemy mieli z czym to porównać. A wyniki i tak będą za parę tygodni. 2 patrole mundurowych przeczesują okolice. 2? Mieli przysłać więcej. Jak sprawca porwał dzieciaka, żeby się z nim zabawiać, to raczej nie mamy dużo czasu. Został wózek, więc porywacz musiał wziąć dziecko na ręce. Dobrze, to ważne. Trzeba sprawdzić monitoring. Może zarejestrował się facet niosący dziecko. A córka Denatki powiedziała coś? Jest w szoku. Teraz nic nie zazna. Powtarza tylko cały czas w kółko, że nie wie, kto tym razem był u matki. Jasne. Trzeba znaleźć telefon Denatki i przeszukać jej komputer. Może tam się coś znajdzie. Na CITO? Tak jest. Ruchy. Dobra, potrzebujemy wszystkie informacje na temat tego dzieciaka. Zdjęcie, rysopis, nawet to, jakie miał ubranko. Ogłaszamy child alert. Media muszą dostać te informacje zaraz. Dobra, załatwię to. Zgarnę ojca dzieciaka ze szpitala. Na razie. Informacja poszła do mediów, do patroli, tak więc pańskiego syna szuka już cały kraj. Tyle razy mówiłem, że matka Izy nie może tykać naszych dzieci. Pan by oddał swoje pod opiekę prostytutce. Pańska teściowa była prostytutką? Całe życie. Jak jeszcze pracowała w agencji nocami, to malutką Kaśkę za dnia można było jej oddać. Ale teraz to jakby dziecko w burdelu zostawić. A w jakiej to była agencji? Zna pan nazwę? Każdy zna. Rasputin. A dlaczego już teraz nie pracuje? Klientów zaczęła u siebie przyjmować. Wpuściła dewianta, kiedy w domu było dziecko. Kto tak robi? Dlaczego tu siedzimy? Czemu go pan nie szuka? Jak ten skurwysyn go zabije, to będzie wasza wina! Robimy, co możemy. I zdaję sobie sprawę, że przeżywają państwo dramat, ale też wiemy, że można było tego wszystkiego uniknąć. Zgadza się. Proszę, proszę.
Młody potoczny w moich skromnych progach. A my się skądś znamy? Możesz mnie, Andrzejku, nie pamiętać, ale ja z twoim tatą kręciłam nie jeden biznes, a i mamę dobrze znam. Jestem Paloma. Coś mi świta. Chcesz dziewczynkę? Chodź, dostaniesz najlepszą. Tylko ten mundur. Kilka pytań mam. Po co pytania? Szkoda czasu, ja biznes prowadzę legalnie, a tam czeka gwiazda. Jak ją zobaczysz, jakie ciało, biust, tyłeczek, oj, oszalejesz. Chodzi mi o Beatę Lasotę. Kogo? Beata Lasota robiła to u ciebie. No robiła i przestała robić. C'est la vie. Dlaczego już nie robi? Dlaczego? Za stara była, przecież ona ma już grubo po 40, a ja, jak widzisz, nie prowadzę domu seniora. Jakiś kontakt ze sobą miałyście? Żaden. Od roku. A co, wplątała się w coś? Nie. Nie żyje. Takie buty. No to ja już ci nie pomogę. Ale moja oferta jest jak najbardziej aktualna. Chodź. Zabaw się, będzie fajnie. Chodź. Nie skorzystam. Wystarczy jeden telefon, a przygotuję ci najlepszą dziewczynę, jaką mam. A musisz wiedzieć, że każdy potoczny ma u mnie zniżkę. Pomyśl o tym. Musisz wiedzieć, że minęły te czasy, kiedy przystojny mężczyzna nie płaci za seks. Zapraszam. Halo? Słyszałam, jak pan pytał o Betty. A kim ty jesteś? Robię tam, ale nie jest to miejsce moich marzeń. Dasz 100? To powiem ci coś ciekawego o Betty. Powiesz mi bez stówy. Za brak zarzutów utrudnienia śledztwa. Ale cipa z ciebie. Udam, że tego nie słyszałem. Jak było z tą Betty? Stara ci nic nie powie, ale Betty sama odeszła i kręciła własne lody. Zabrała ze sobą klientów. Stara się mega wkurwiała o to. Czyli co? Miała powód, żeby Betty dojechać, co? Co jeszcze wiesz? Nie wiem nic, ale mogę dla ciebie powęszyć za 200. Ty powęszysz dla mnie za brak zarzutów obrażenia funkcjonariusza na służbie. Tu jest moja wizytówka. Bierz i dzwoń. A chuj z tobą. Mamy coś nowego od techników? Oj, mamy. Właśnie ściągnęli to z kompa do Natki, zobacz. Ogłaszała się jako niegrzeczna mamuśka na stronach dla fetyszystów. To jest zdjęcie z wnukiem. Używała małego jako webika, no to jest paragraf przecież. No i to nie jeden. Co zrobi spragniona seksu mamuśka, gdy dziecko śpi? Pokażę ci, napisz. Co za syf. Beata Lasota zwabiała z boków, oferując wnuka w pakiecie. Tak mamy to rozumieć, co? W jedno nie chce mi się tylko wierzyć, że córka o niczym nie wiedziała. Odczytaliśmy wiadomości z telefonu do Natki. Na mailu masz. A co tam jest, bo mi się nie chce klikać. Zidentyfikowaliśmy faceta, z którym była na dzisiaj umówiona. Mamy pełne dane. O, proszę. Emil Lubski, notowany, wyrok za oszustwo, wyłudzenie. Nie był notowany za przestępstwo seksualne. Jedziemy? Nie wiem, może trzeba za nim puścić list gończy. Prokurator się może nie zgodzić. Mamy tylko poszlaki. Czekaj. Może ciało też gdzieś tutaj ukrył.
Andrzej? Policja, odstaw to! Pękarz! Pękarz, mówię! Ręce na głowę. Co się stało, ludzie? Ja nic nie zrobiłem. Emil, co się dzieje? Pani się odsunie. Tu jest moje dziecko. Pani się odsunie. Po co ta broń? To mój mąż, on nic nie zrobił. To pani dziecko, co mu jest? Nic. A co ma być? Emil, powiedz, że nic. Nic, wszystko jest dobrze. Ręce na głowę. Co z tym zakrwawionym ubrankiem? Bo ja się skaleczyłam nożem. Mocno. A to body były akurat pod ręką. Mogę włożyć mało do samochodu? Musimy jechać z żoną na SOR. Powiedziałem ci ręce na głowę. Pani sama pojedzie. A pan jedzie z nami. Aresztujecie mnie za co? Nic nie zrobiłem. Beata Lasota. Mam mówić dalej przy żonie? O co chodzi? Co się dzieje? Emil, kto to jest? Pani sobie sama nie poradzi z tym dzieckiem. Zadzwonię po patrol i odwieziemy panią na SOR. Ale najpierw chciałbym rozejrzeć się po pani mieszkaniu. Zapraszam. Kto to jest Beata Lasota? Zapraszam. Ślady krwi w kuchni świadczyły o tym, że ta kobieta mówiła prawdę. W domu były zabawki i ubranka niemowlaka, więc można było z łatwością ukryć obecność innego dziecka. Ale poszukiwanego Alana niestety tam nie było. Emil Lubski był umówiony na spotkanie z Dematką, ale nigdy tam nie dotarł. Alibi się potwierdziło, wypuściłem go. A ja prześwietliłem innych jej klientów z portali i z SMS-ów. Okazuje się, że żaden z nich dzisiaj nie był nawet w pobliżu mieszkania Beaty Lasoty. Szlak. Kolejna godzina minęła. Dzieciak może już nie żyć. Komendant uruchomił strażaków i terytorialsów. Wszędzie go szukają. Moim zdaniem szukamy trupa. Matkę trzeba przycisnąć. Mówiłem to i powtórzę jeszcze raz. Nie wierzę w to, że matka nie wiedziała, że babka go wykorzystywała. Może nawet czerpała z tego korzyści. Cały czas mówiła, że nie ma pieniędzy. Ojciec jest w szpitalu z poparzoną córką, ale jak chcesz prześwietlić matkę, to jest w domu. No to jedźmy. Nosem. Jasne. Jedziemy. Co jest? Ktoś zostawił niemowlaka w oknie życia. Chłopca. To był poszukiwany Alan. Dziecko było brudne i głodne, ale zdrowe, a na ciele nie miało żadnych śladów przemocy. Ale śledztwo trwało nadal, bo zabójca Beaty Lasoty nadal był na wolności. Dwie noce nie spałam, niechże się panu lituje. Do dzieci chcę wracać. A ja chcę znaleźć zabójcę pani matki. Wiedziała pani, czym matka się zajmuje? Że wykorzystuje do tego pani synka? Co? Przecież ja bym jej w życiu na to nie pozwoliła. Te zdjęcia, które pani matka wrzucała do internetu, to była reklama jej usług. Zresztą bardzo skuteczna. Ale Alanowi ona robiła krzywdę? Czy ci ludzie, co tam przychodzili, to oni mu coś robili? Ja mam uwierzyć, że pani o niczym nie wiedziała. Te zdjęcia trzeba wykasować z internetu, one tam nie mogą być. Ja nic nie rozumiem, przecież to była moja matka. Dlaczego ona to robiła? Czy pani matka miała jakiegoś stałego klienta, sponsora? Nie wiem. Zgłaszała jakieś kłopoty, ktoś jej groził? Nie zwierzała mi się. W ogóle o tej jej robocie nie gadałyśmy. Ja myślałam, że ona jest dobra dla Alana.
Dlaczego ona mu to robiła? Nad oknem życia nie ma kamer. Za to jest monitoring miejski. Na końcu ulicy i dalej. Możliwe, że któraś z nich zarejestrowała osobę niosącą dziecko. Przy mieszkaniu Donatki nie ma monitoringu, także lipa. Odzyskałem skasowane SMS-y z telefonu Donatki. I? Groźby. Sporo. Kradniesz klientów, pożałujesz szmato, skończ ten biznes, bo ja skończę z tobą. Miałeś w agencji wszystko, a teraz pójdziesz do piachu. No ładnie. Namierzysz, kto to wysłał? Chyba nie ma potrzeby, wiem kto to. No, to nie ma za co. Czekaj. Namierzysz mi jeden numer? Dawaj. Dzięki. No co im powiedziałaś, no? Co mu powiedziałaś do cholery, kurwa? Co, trujesz się gliną? Myślałaś, że się nie... Puść ją i odsuń się! Przecież nic się nie dzieje. Taka rozmowa dyscyplinująca. Beacie Lichocie też tak groziłaś zawodowo, co? Nie, no skąd? Nieostrożna byłaś. Pisałaś do niej SMS-y, a my je mamy. To chyba nie jest dobrze dla ciebie, co? Czy to zależy od tego, co powiesz na komisariacie? Nic nie powiem. A, nic. Mam cię skuć, czy pójdziesz sama? Twój ojciec się w grobie przewraca, wiesz? Tfu! Za godzinę jestem z powrotem. I macie pizdo tutaj już nie być. Straciłaś kasę przez Beatę Lasotę, co? Bez przesady. Aż tylu klientów to stare próchno nie miało. A po co te groźby? No i zaraz groźby. Nie groźby, tylko ostrzeżenia. Żeby skorzystała z mojej ochrony, bo jeśli nie, to może sobie nie dać rady. No i jak widzę, nie dała sobie rady, prawda? To może ci na rękę, że jej klienci wrócą do ciebie? No akurat o takich klientów zupełnie nie zabiegałam. Betty miała jakiś dar przyciągania samych zboczeńców. O, chociażby jak ten Jaskuła. Kto to jest ten Jaskuła? Gnój, jakich mało. Przyjeżdża na Gorczak na dziwki, lubi ostry seks, jest brutalny, nieobliczalny, no nawet kiedyś pobił kilka moich dziewcząt. Potem Betty go sobie zabrała, to nawet się z tego ucieszyłam. No ale teraz wrócił. Wściekł się, że Betty go nagrywała. Nagrywała? Po co? Szantażowała klientów? Nie, no myślę, że raczej dla własnego bezpieczeństwa. A Jaskuła bał się, że Betty będzie miała na niego teraz haki, no bo te filmy to bardzo ciekawe były. A od kogo się dowiedział, że Beata Lasota go nagrywa? Co? Nie wiem. Nie wiesz. A ty mu nie powiedziałaś? Może chodziło o to, żeby przestał do niej chodzić i wrócił do ciebie, co? Nie, no może, no ale przysięgam, że na pewno specjalnie tego nie zrobiłam. Po prostu kłóciliśmy się. No i, że tak powiem, wymsknęło mi się. Wojciech Jaskulski. W innej części miasta przykładny mąż i ojciec, szanowany obywatel na stanowisku, właściciel domku z ogródkiem. Ale na Gorczaku zmieniał twarz. Tu był brutalem.
Nie liczył się z niczym, bo nie musiał. Może był w stanie nawet zabić. W co ty, kurwo, grasz? Gdzie ta burdel, mama? Już napisałem ci, że ją przesłuchałem i zwolniłem oraz pouczyłem o tym, że nie może opuszczać miasta. Teraz trzeba zgarnąć tylko tego jaskółę. Jak ty ją przesłuchałeś? To jest moje śledztwo. No przesłuchałem ją, bo ciebie nie było. I nie ma za co. Chociaż pewnie zrobiłbyś to lepiej. Mam już dosyć tego dnia. Czy ty w ogóle przeczytałeś moją wiadomość? Tak. Zajmę się tym Wojciechem Jaskólskim. A ty weź chłopaków i jedź do mieszkania Denatki. Te taśmy z klientami muszą gdzieś tam być. Potoczny Kazik Mastalerz dzwonił. Ten jego zabawkowy komando strzelaje teraz w parku. Słuchaj, wyślij kogoś innego po te nagrania. Tylko uważaj, bo on może mieć dzisiaj gumową maczugę. Panie dzielnicowy, ten zbój przerzucił się na białą broń. O, tam był. Dobre, panie Kazimierzu. Na broń pan mówisz, tak? No. No i co to było? Maczuga jakaś? Miecz. 2 miecze jak pod Grunwaldem. Tak? Czekać, chłopcy. Wróćcie się, wróćcie. 2 miecze mówicie, tak? Czy wyście go naprawdę na serio widzieli? Widzieliśmy świrlata z plastikowym mieczem. Wariat jakiś, wszyscy mają bekę. Panie dzielnicowy, tutaj nie ma nic do śmiechu. Ja ostrzegam. Panie Kaziku, niech pan mi tu nie krzyczy, tylko niech pan powie, czy ten człowiek rzeczywiście coś zrobił. Wczoraj namawiał dzieci, żeby go atakowały, a on miał się bronić. Tak? Normalnie z tym mieczem to jak Wiedźmin. Filmik tu mam. Proszę zobaczyć.
Rzeczywiście. Ale mam nadzieję, że nie wrzuciliście tego do neta, co? Nie, nic nie zrobiliśmy, nie. Bo wizerunek jest chroniony prawami. Zostańcie tu, możecie być jeszcze potrzebni. Jako świadkowie. Panie władzo! Panie władzo! Czy ten świr tutaj już był? A co, coś pani zrobił? Mi zrobił? To ja mu coś zrobię, jak tylko go dorwę. Obiecuję, bez zębów będzie chodził. Czyli pani go zna, tak? Proszę pana, ja się z nim męczę 20 lat. Kiedyś był normalny, ale stracił pracę. Sąsiadka mi powiedziała, co on tutaj wyprawia. No wstyd na całą dzielnicę. Pani ma jakiś kontakt z nim? Z 50 razy do niego dzwoniłam, ale nie odbiera. No znowu. Halo? Halo, Roman? Gdzie ty jesteś? Nie, Roman, ja ci zabraniam, rozumiesz? Halo? Rozłączył się. A, czyli odebrał. Powiedział, żeby mu nie przeszkadzać, bo będzie skakać. Skakać? Gdzie skakać? No nie wiem gdzie, ale niech go pan ratuje, no przecież sobie krzywdę zrobi. Dobrze. Chłopcy, wy do domu, a pani ze mną spróbujemy go namierzyć. Z nami, a pan. Panie Kaziku, szczególnie do domu. Zapraszam. Nie skacz, nie zabijaj się! Przysięgam, ja już nie będę gdyrać o tej pracy. Właśnie o to chodzi, żeby się nie zabić. Graszka, nie podchodź. Przepisy BHP są najważniejsze. Aspirant Andrzej Potoczny, komisaretnego Czagu, złaź pan natychmiast z tego drzewa. Graszka, nagrywaj mnie. Roman, złaź w tej chwili. Panie, co pan robisz? Najpierw drzewo, potem most, a potem helikopter. Wiecie, ile zarabiają kaskaderzy? Grażynka, będziemy bogaci. Uwaga! I... Uwaga! No to musiało boleć. Stare to głupie. O! Jak kulasy połamałeś, to sam se na pogotowie pojedziesz. Ała! Pan Roman usłyszał w telewizji śniadaniowej, że bycie kaskaderem to świetnie płatna fucha. Miał silną motywację, ale to by było na tyle. Na szczęście skok skończył się tylko złamaniem nogi, a pan Roman zdecydował, że znajdzie robotę w magazynie. Nie tknąłem jej, nawet mnie tam nie było. Nie było cię. W jej mieszkaniu znaleźliśmy wszędzie twoje odciski palców, kretynie, więc radzę zacząć jeszcze raz. Jakbym ją zajebał, to bym posprzątał paluchy, nie? A te szramy na mordzie to co? Z kotkiem się bawiłeś? Za jej paznokciami znaleźliśmy naskórek. Jak twój. To będziesz 25 lat pierdział w pasiak, a prokurator ci jeszcze dorzuci porwanie dzieciaka. Co ty pierdolisz? Jakiego dzieciaka? Nic żadnemu dzieciakowi nie zrobiłem. Dobra, kurwa! Byłem u tej szmaty przedwczoraj. Trochę mnie poniosło, bo mnie nagrywała, jak się pieprzyliśmy. Przecież jakby to trafiło w niepowołane ręce, ja mam za dużo do stracenia. No wzruszyła mnie, kurwa, twoja historia niezmiernie. Podrapała mi jej. Musiałem się gęsto żonie tłumaczyć. Ale wziąłem tylko kamerkę i dysk, na który to zgrywała. Tyle. A może potem wróciłeś? Mam alibi, sprawdźcie. Sprawdzę. A ty sobie posiedzisz na dołku. Tylko nie mówcie nic żonie, błagam. Trzeba było o tym wcześniej myśleć. Poczekaj. Przychodził do niej taki jeden z bok. Mówiła mi. Jaki z bok? No taki staruch. W bibliotece pracuje. Zakochał się w niej. Za żonę ją chciał podobno. Jak mnie wpuszczasz w kanał, to nie tylko żona się dowie, ale całe miasto. Przysięgam, nie kłamie. Staruch lubił to ponoć na ostro. Ty mi nie mów jak lubił, tylko gdzie go znajdę. Pracuje w bibliotece. Ta biblioteka jest 2 przecznice od domu Beaty. Może facet zmyśla, ale z drugiej strony po co? Mam coś w sprawie tej uduszonej. No dawaj. To jest ulica w okolicy kamienicy Lasoty. Godzinę przed jej śmiercią. No ładna furka na zostaje. A to jest to samo auto niedaleko okna życia. 10 minut przed tym, jak został tam podrzucony ten dzieciak.
Kto jest właścicielem auta? Od nowości Ludwik Pawlicki. Pracuje W miejskiej bibliotece. Idziemy. Nie wiem, czy ta sąsiadka nie wpuściła nas w kanał. Ale co, myślisz, że wysłała nas tutaj, bo chciała mu pomóc uciec przed psami? Nie wie nawet, co to za zbok. A może on już zwiał z Gorczaka, miał kupę czasu. Stój! Stój! Stój, policja, mówię, stój! Ja nie chciałem. Ręce, ręce! Ja przecież... To był tylko wypadek. Przysięgam. Wypadek? Tak? To trzeba było pogotowie wzywać, a nie porywać jeszcze chłopaka. Idziesz z nami. Do końca życia z pierdla nie wyjdziesz. Agonia i ekstaza były dla Władimira jedną i tą samą parą drzwi. Że co, proszę, słucham? To jest cytat? Tak, z Hrabala. Jakże trafny w przypadku seksu z Beatą. Oboje lubiliśmy doznania graniczne. Kiedy tlen nie dochodzi do mózgu, orgazm jest niezwykle silny. A ona się na to zgadzała? Raz ja ją podduszałem, raz ona mnie. Ale w ekstazie można się zatracić. Tym razem za długo ją przetrzymałem. Nic nie mogłem zrobić, nic. Kiedy się ocknąłem, Beata już nie żyła. Ale próbował ją pan reanimować, czy... Nie chciałem, żeby mnie wiązano z taką śmiercią. Jestem szanowany w pracy, w miejscu zamieszkania. A, no to teraz będzie pan powiązany z tą sprawą i z nowym miejscem zamieszkania na jakieś 25 lat. A dziecko? Po co pan je zabrał? A co miałem zrobić? Zostawić na pastwę losu? A bo ja to wiedziałem, kiedy matka po nie wróci. Szanowany obywatel. I jedyne pocieszenie, że Beata odeszła w chwili uniesienia. Agonia i ekstaza to sama para drzwi. To cytat z Czułego Barbarzyńcy. Musi pan koniecznie przeczytać. Słyszałeś? Koniecznie przeczytać. Kornelia? Kornelia? Kornelia! Stój, policja! Co ty robisz? Powiedziałam ci, że nie mam o czym z tobą rozmawiać. Mam cię, złodziejskie nasienie! Zapłacisz za swoje! Kurwa mać! Pojebało cię! Jestem twoją dziewczyną! Nie mam wyboru!